Jest to wiertło do rozdzielania drewna. Tak tutaj jest ładnie napisane. Małe pudełeczko, ale takie dosyć ciężkie. No i to jest dosyć pokaźne. Mieści się w dłoni, a ja myślałem, że to jest takie malutkie. Na obrazku takie małe, a to jest, widać, że to jest kawał stali. Tutaj mamy gwint. Nawet na SDS Max. Czyli nie ma żartów. A myślałem, że to taka zabaweczka jest. Jeżeli chodzi o to, żeby to stosować jako samo kłucie, to chyba raczej nie. Jeżeli nie jest młot obrotowy, to raczej nie spełni swojego zadania, bo pewnie uszkodzimy tutaj ten gwint taki, tą spiralę. Dodatkowo mamy redukcję na SDS Plus. Taki uchwyt sześciokątny, 1/4. Czyli do jakiejś zakrętarki udarowej nawet. Albo do zwykłej wiertarko-wkrętarki. Czy tam wiertarki. No ciekawie to wygląda. No to na początek przewiercimy jakieś drewienko, kawałek taki zobaczymy, zwykłą wkrętarką, taka najmniejsza opcja. Weźmiemy taką wkrętareczkę, zobaczymy i będziemy później zwiększać moc. Czy to da radę w ogóle? Trzeba uważać, żeby ci nie wyrwało tu, bo trzeba mieć naprawdę jakieś dobre takie miejsce, żeby to robić. No ale tylko tutaj próbujemy najmniejszym sprzętem. Najwyżej się obkręci. A w ogóle to ja tutaj nie muszę używać uchwytu wiertarskiego. To też był błąd, bo przecież to jest ściągana główka. Mamy tutaj od razu damy jedyneczkę. O. Musimy dać na wiercenie. Dotąd się wkręca. Jak widać, takie małe rzeczy, małe elementy daje radę, nawet taką wkrętarką. A teraz weźmiemy coś grubszego, dłuższego. Będzie lepszy chwyt. No tutaj mamy kawałek zdrowego drewna. Spróbujemy na pół to przedzielić. Może będzie trzeba w kilku miejscach, bo to jest dosyć długie. Gdzieś ponad pół metra ma. Jeszcze dalej. Za słabe po prostu, ale się wkręca. Nie, musimy zastosować już mocniejszy sprzęt.
Nie da rady tym. Po prostu tutaj ma elektroniczne obroty, jak się zmniejszy obroty, to ona słabnie. Także to musi być już wiertarka dwubiegowa albo po prostu już jakiś pneumatyczny młot. Także zobaczmy dalej. Chyba że będziemy na dużych obrotach, ale to nam będzie po prostu palić. A tutaj nie chodzi o szybkość, tylko o skuteczność działania tego. No to użyjemy teraz oto takiej młotowiertarki. Jedna z mniejszych młotowiertarek Parkside. 800 W mocy. SDS Plus. Uchwyt. Tutaj mamy opcję wiercenia, także nie musimy używać udaru. Nie mam nigdzie informacji, czy można to używać z udarem, czy nie. Raczej chyba nie. To pora na coś mocniejszego, coś lepszego. Dwubiegowa wiertarka. Tamta, jak widzimy, coś się z nią podziało. Jakiś udar się włącza na samym tym wierceniu. Nawet takiej cienkiej deseczki nie było w stanie przewiercić.
No i jakie Wasze zdanie jest? Chętnie bym poznał właśnie Waszą opinię na temat tego świdra. Bardzo mocna dwubiegowa bułgarka, wiertarka. Ta tutaj wyzionęła ducha, można powiedzieć, przy wierceniu, ale przeszła swoje, to naprawdę nie mam żalu do tego sprzętu. I jeszcze kucie ma dobre z wierceniem, także tylko samo to wiercenie, nie wiem, wchodziło w jakiś udar, drgania i już po prostu nie dało się tym wiercić. Do małych listeweczek z tą końcówką to sobie daje radę. Na co się może takie coś przydać? Na pewno nawet przy najmocniejszych wiertarkach bardzo ciężko przewiercić tego typu klocka. Trzeba dużo siły. Nawet jakby ten uchwyt tutaj był, no to też jest takie ryzyko, że Ci wyrwie i tą jedną ręką tutaj nie utrzymasz. Lepiej nawet mocno trzymać dwoma rękami z całej siły. No ale to nie ma sensu, bo do takich dużych po prostu się to nie nadaje. To są stanowczo za grube klocki, chociaż myślałem, że to pójdzie. 13 cm, 13 na 14. A tutaj mamy średnicę 14. Do cieńszych desek to tak, to elegancko idzie. Jakieś takie podłogówki, czy jakieś foszty 5 cm, czy tak jak tutaj na tym filmie, taka kantówka około 5 cm. No to sobie daje radę, to elegancko tym chodzi. Sobie daje radę i elegancko to rozłupuje, ale jakbym się tak miał męczyć, jakieś grubsze klocki, to nie ma szans, to lepsza siekierka moim zdaniem, chyba że macie jakieś doświadczenie z takim świdrem. Są takie duże świdry do dużych silników ze stołami, no to tam bardzo mocny silnik musi być, bardzo dobre podparcie musi być. A to tylko do takich mniejszych deseczek, tak mi się wydaje, do 5 cm to maksymalnie. Dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się, do następnego filmu. No, ta wiertareczka była najlepsza do małych listeweczek. No, jeżeli chodzi o SDS Plus, no to po prostu mam takie młoty, ale nie są obrotowe. Ale wątpię, żeby to miało działać bez obrotów. Tu jest taki gwint jakby, który wrzyna się w drzewo. Zobaczmy, czy jest tu faktycznie taki gwint. Czy tu nie ma ściem. A założymy na ten SDS Plus. To nie chce mi się już wykręcać tego. Udowodnione, jest gwint.